Miałam 4 lata, uciekłam z domu na 4 dni, mnie szukało całe osiedle. I po 4 dniach się okazało, że ja 4 dni mieszkałam w budzie z owczarkiem niemieckim największym, nie? Widzisz ten słup? Że to jest jakaś odpowiedzialność, jak jest z tobą jakiś filmik. A nie taki, wiesz, byle jaki, tylko faktycznie, że z tobą. No to jest walka ze śmiercią. Z którą się nie da wygrać, kurwa. Śmierć i tak cię dopadnie. Zaczynamy 11 odcinek Solo Show. To będzie najdłuższy i najbardziej rapowy odcinek Solo Show do tej pory. Z Nikitą Krzyżanowską spotykamy się w dosyć szczególnym momencie. Artystka znana ze swojego anarchistycznego podejścia do wszelakich instytucji dokładnie za tydzień będzie podchodzić do egzaminu dyplomowego na wrocławskiej ASP. Zwiedzimy miasto szlakiem artystki i przyjrzymy się przygotowaniom do wystawy. No to zaczynamy. To jest galeria robiona przez taką specyficzną ekipę, związani tam z grupą Luxus i muzycznie jestem Klausem Mitwochem. Zajebisty zaszczyt być zaproszonym przez ludzi, których po prostu lubisz i których szanowali za sztukę. Cokolwiek robię, to sobie robię to sama. Wiesz, schodzi. A jak zapraszasz gości do domu, no to się nimi zajmujesz. I to jest tak samo, że po prostu ludzie przychodzą dla ciebie, poświęcają swój czas, jakby, więc to jest odpowiedzialność i to nie chodzi o to, żeby tam im zaimponować czy coś, tylko że to jest jakby szczera akcja. Jesteś w Lipcu we Wrocku? Ja? No. Pewnie, że jestem. Ja lubię Sorry, zapraszać. teraz nie przytula w swojej pamięci. Wydaje mi się, że trzeba zapraszać normalnie, że na papierze. A no to trzymaj, zapraszam. A to gdzie? Wiesz co, 14 listopada taką otwieram wystawę, będą koncerty chłopaków też. No, W Galerii 6 SP na Księcia to Witolda. słyszałem. Często te prace powstają bez żadnych szkiców, pod wpływem impulsu. W sposobie malowania Nikity jest absolutna szczerość. I to jest sposób malowania, który wykształcił się nie tyle na Akademii Sztuk Pięknych, a bardziej na ulicy. Na przykład jak się maluje na ulicy nielegalne graffiti, to zazwyczaj się robi je wielkie i robi się bardzo szybko i się robi je w ciemności. Ja ogólnie jestem przeciwko graffiti, nie lubię graffiti i nigdy go nie robiłam. Całe ciało po prostu wie, jak to namalować i wie, jak to będzie wyglądać z daleka. To jest na pewno bardzo cenne doświadczenie, powiem, że to graffiti, jakkolwiek by nie było i głupie, czy nie takie, czy takie ty się lubi, czy nie, to potem jak jestem przy płótnie, gdzie mam po prostu komfort, mam światełko, no nie goni mnie policja, przez te skrajne warunki to czuć w obrazie. Nie mówię, że przez to te obrazy są lepsze, ale na pewno to jest takie, że jakoś tam moc się czuję. Wziąłam do ręki od razu, pani pokażę. Poproszę. Pomyliły mi się adresy i o dziwo trafiliśmy na Gaju, bo tutaj jest pamiętnik też dla żołnierzy radzieckich, a przy okazji tutaj też leży mój profesor. Spoko, jak ktoś zrobi sobie fajny nagrobek. Ja lubię takie proste. Mówię, że lasy i cmentarze to są najprzyjemniejsze miejsca, jak chce się poczuć spokojnie. Też trochę na tych cmentarzach zawsze w wakacje przesiedziałam. Nie wiem, coś chyba miałam za dobre skojarzenia i teraz lubię groby. Wakacje, groby. Najgorzej, jak widzisz człowieka, co żałuje nad grobem, bo ten już nie żyje, a ten żałuje, coś się męczy, coś takiego. Ja mam takie dni, że jak myślę o śmierci, to aż się cieszę. Że życie nie trwa wiecznie, bo to było popierdolone. A która jest godzina? Żeby ona nie poszła. Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? Dzisiaj jest środa. Kurwa, dzisiaj jest chyba nieczynny, ale ja będę się dobijać. Żegnam się z panią. Pani z dziekanatu. Ja czasami u niej codziennie byłam z jakimś pytaniem. Bo to w ogóle takie super, że nagle się okazuje, że w szkole jest ktoś, kto zawsze właśnie odpowie. Co nie wypisałam swoich danych jeszcze. Oj, dzień dobry. Tutaj jest ważne zdanie, a nie zauważyłam tego. Nawet ręcznie tego poprawić. Nie, żeby to było po prostu git. Pamiętam, że sam jak robiłem dyplom, też malowałem obrazy o śmierci i przemijaniu. Spotkałem się wtedy z takimi zarzutami, że to jest nieautentyczne. Nie mogłam złożyć papieru, bo coś tam zapomniałam. Ja myślę, że papierów nie da się złożyć. Że zawsze jest jakiś jeden brakujący papier. Totalna głupota. Śmierć dotyczy młodych ludzi tak samo jak starych i dotyczy nas wszystkich. Zaczynamy room tour. To jest moja sypialnia, książki, łóżko i ołtarz, to w sumie dużo. Ale za mną jestem ja jako Maryjka. Saszy Baszyńskiego, obraz mojego przyjaciela.
tutaj są szpargały nieistotne dla ludzi pewnie, a dla mnie każde jakoś tam symboliczne. Mam nawet tam kastet. Zapraszam do szwalni. To jest pokój dedykacji dla mojej mamy. Można wycinać ogromne tkaniny. I wszystko do szycia jest. Ale to mojej mamy. Ale też korzystam. Ale nie lubię szyć. Dostałam go, bo się skarżyłam zawsze, że nie zwracają mi ludzie książek, więc mi przyjaciele zafundowali podpis maszynowy, żeby wszyscy wiedzieli, kogo to jest książka. Jestem ja i napis Bad Trip. I napis Nikita, czyli moje imię. To jest w ogóle magiczny ogród. Tutaj nie ma w ogóle hałasu, rano słuchać tylko ptaki, nikt mnie nie widzi. I stwierdziłam, że zacznę pisać od tyłu, bo wtedy mi się na pewno zmieści. Tylko 2 literki, fa, i to są chyba końcowe i... Czy ja dobrze rozumiem, że ty nie wiesz, co tam jest napisane? Ja ostatnio przypomniało mi się, a tak, już teraz wiemy, i to chodziło o słowo katastrofa. Za moment zobaczymy wystawę Nikity, która już prawie w całości jest zamontowana. Ugrzęźliśmy! Nie, bo ja jestem złym kierowcą, ale nic... Skrzypi dziwnie, co? O Jezu! Że po prostu wszędzie są cały czas takie wystawy, że jest taki biały pokoik i te... Najgorzej jest takie obrazki jak pieczątki. Musi być jakaś atmosfera, no właśnie dlatego wiesz, na cmentarzu jest jakaś atmosfera, tu jest jakaś, a tu masz miejsce bez atmosfery, na którym każdy powiesi obrazki i tu niby jest inna wystawa. Miałam już, wiesz, już miejsce fizycznie tak jakby w odbiorze jest dużo lepsze, tak jako, wiesz, i myślę, że inaczej by mi się pracowało na nim, ale 665 to są ludzie. To, co dzieje się na suficie, jest zupełnie nowym elementem, który wcześniej nie pojawiał się w twórczości Nikity. To jest po prostu trudne i też się, jak to robię, to się uczę i no jeszcze w ogóle eksperymentalne mocno, bo to jest zupełnie inny ślad niż pędzla i tak dalej, świeczka. Jeszcze są te zadychy takie cieńsze. I ona będzie dłuższa i Tak, grubości troszeczkę grubsza od tej grubej. tak, i lepsza. Po prostu jest jak świeca jesteś po takim całym suficie, nie? Że po prostu wszędzie są tylko te spłynięcia. Napiszę datę. Jaki jest rok teraz? W tej wystawie można mówić na 2 sposoby. Z jednej strony można powiedzieć, że to jest wystawa o śmierci, przemijaniu i rozpadzie, a z drugiej strony o tym, że jest to opowieść o afirmacji życia. Jak się czujesz przed wystawą? Jesteś zestresowana? Znaczy na pewno zestresowana, to jest trema, jestem po prostu w takim, wiesz, trybie active totalnie. Aranżacja całej wystawy to jest podobny proces jak malowanie tych obrazów. To znaczy jest tam dużo takiej improwizacji. Im mniej mamy zaplanowanych elementów z góry, tym lepiej. Ale to widać też w muzyce, wiesz, co chodzi? Od razu widać, kto jest po szkole muzycznej, wiesz, a kto ćwiczył sam i ma taki sznyt uliczny, nie? Patrz, tutaj na przykład jest bardzo fajny cytat z Antropologii śmierci, w którym przy montażu dopiero zobaczyliśmy, że popełniliśmy literówkę. Każdy z nas w rękach lodu, a powinno być losu i to jest rewelacyjne. Jak streścisz w sumie, w zasadzie jak streścisz pracę pisaną, to już jest takie minimum, że będzie dobrze. Zresztą wiesz, nie da się nie zdać właśnie. Pojawił się tam w międzyczasie taki wiersz, który czytałam. To jest takie coś, jak normalnie, wiesz, zajmujesz się tym, masz pasję i w ogóle zaangażowanie, to nie trzeba chodzić na plan lekcji żadnej, nie trzeba odrabiać żadnych lekcji. Udało mi się to pociągnąć jeszcze na ścianę. Małe studia rektorskie stypendium, ja jestem prymuską, a mówię fuck the system. Jesteśmy właśnie z Pawłem Baśnikiem. Musieliśmy opuścić wystawę, gdyż jest część niejawna. No wygonili nas, no co zrobisz? Nie ma co gadać już. Kurde, tego jeszcze nie było. Recenzja pracy dyplomowej.
Autorka zachowuje normy przygotowania i redagowania tekstu naukowego. Powiada świadomie przywoływane cytaty. Recenzent ocenił pracę dyplomową magisterską jako celującą. Nikita, jaką dostałeś ocenę? 6. Co za urwis! No i chyba nie ma sensu opowiadać teraz, o czym jest ta wystawa, bo to pewnie po oficjalnej części już indywidualnie sobie pogadamy. Także myślę, że chłopaki zaraz mogą zaczynać. Zapraszam ich tutaj, a wszystkich Państwa zapraszam też do oglądania wystawy. Jestem Bugas, dzisiaj będziemy grać kawałki muzyczne, hip-hopowe. Będzie zajebiście, ziomek. Wpadają na pomysł, odlogowały ich na dotyk. Tylko to nie papierosy, jak się macie ranić. Towar w opakowaniu spałem, a nawet nie przypuszczam, że inaczej można żyć. Ale po co? Znów ta recepta na szczęście, przeciągana struna. Hey Joe, Hendrix, kurwa jak leci. Nie miałem Judasza,